the battle to them. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, ostatnio wam też opowiadałem w jednym z filmików, że zrobię takie omówienie naszych wydarzeń, eventów, w które najlepiej inwestować i w które najlepiej, jakby tak powiedzieć, też trzymać jakieś tam swoje rubinki, jakieś powiedzmy zaskórniaki, żebyśmy mogli pójść na przykład w dany event full i naprawdę wyciągnąć z niego jak najwięcej rzeczy. Ja ogólnie w ostatnim czasie osobiście nastawiałem się głównie na materiały. Większość z was o tym wie, że ja głównie szedłem w materiały i się po prostu tego trzymałem z prostego względu. No ja buduję przez cały czas gear, chociaż tam wiadomo jak się jakieś jajko pojawiło lub też płytki, czy też w sensie młotki, to też tam coś troszeczkę zainwestowałem, no bo wiedziałem, że to mi tam odda i coś po prostu będę poczuwał z tego. Po ostatnio rozmawiałem troszeczkę z Bile, dokładnie tutaj jak macie, Bilegard jest mega gościem, robi super robotę, naprawdę to co jak on tu rozpisuje to jest super, naprawdę robi mega robotę z tymi wszystkimi obliczeniami i co i jak on przechodzi. Od razu, do czego on przechodzi, do jakichś tam konkretnych rzeczy. Nie będę ukrywał, że to co on tutaj wam pokazuje w tych rozpiskach, to on pokazuje też jak, no wiadomo, zainwestować w swoje rubiny w dany event i jeżeli już jakiś event idziecie, to też idźcie do maksa w danym momencie. On to też ma tu bardzo fajnie rozpisane. Czy to jest esmeralda, czy to jest kostka, czy to są młotki. Rozmawiałem z nim na temat młotków właśnie, czy stosował technikę tą na przykład, którą ja stosuję. W ogóle wiedział o takim czymś. Mówił, że coś tam widział, ale ten temat w ogóle nie był poruszany z jego strony jakoś bardzo. I tutaj w tych obliczeniach tego nie ma, no bo to jest jakiś tam sposób, który czasem wam procent, czasem nie, więc on się skupił bardziej na takich podstawowych danych. I on to naprawdę bardzo fajnie tutaj rozpisał. Link będziecie mieli oczywiście u mnie w opisie, bo Bile zrobił to mega i za jego tutaj pracę należy się oczywiście tutaj duże klaski, bo zrobił fajną robotę i on wam tutaj też pokazuje jak to wygląda dla free-to-play graczy, dla mniejszych high spender czy też super spender graczy, jeżeli chodzi o grę w Rise of Kingdoms. I on tutaj też pokazuje wam ile mniej więcej wydacie oczywiście tych gemów na dany event, czy to warto, czy też nie, więc przejdźmy sobie ogólnie tutaj do tego całości. Ten ranking cały, jak on tutaj go jakby tak powiedzieć normował, to z tego co sam opisał, on to bazował też na swoich jakichś tam odczuciach z tych eventów, bo też wiadomo tam trochę spendował. Więc on też, wiadomo, miał swoje dane i starał się to jakoś w miarę fajnie wykręcić. Jedyne co, to tutaj trochę ja nie zauważyłem, może wy zauważycie, ale ja nie widziałem, a propos, czy tutaj coś wrzucał? A, jest o Esmeraldzie, jest, dobra. Bo ja myślałem, że tutaj tej Esmeraldy klasycznie nie było. Ogólnie są dwa najlepsze eventy w grze do spendowania rubinów, czy też do spendowania pieniędzy. I to jest na pewno koło Esmeraldy, którą macie, czy tutaj akurat co on ma? Tak, czekajcie. To jest to koło Esmeraldy, to jest top, nie? To jest, jeżeli ktoś, wiem, że niektórzy powiedzą, że kręciłem 100 razy i nie wyszło. Dla mnie, jeżeli wam wsiądzie na 70 którymś, albo 90, albo 80, to jest mega robota. Mi na przykład ostatnio siadło to na 86, teraz mi siadło na 93 kręcach, gdzie musiałem tą srebrną skrzynkę, że tak powiem, musiała się pojawić u mnie na rejonach. No bo miałem dużo jeszcze do odkręcenia, więc dla mnie ten event, a drugi to jest oczywiście Camel, czyli raz do roku, jak dobrze pamiętam, Camel się pojawia, czyli na mniej więcej rocznicę gry. I to są dwa eventy, które naprawdę warto inwestować, bo naprawdę dużo tam pieniążków można wyciągnąć. Ja to nie widziałem w tych eventach, w tym co Bile wrzucał, nie widziałem jak mamy też te hamery, czyli te młotki, które wiecie, kupujemy dany item i tam nam coś spada cena i też spadają nam tam, na przykład nie wiem, wybieraliśmy sobie nie wiem, że chcę, żeby mi leciał chest, czyli na przykład, no nie wiem, wybrałem sobie, żeby wam to ładnie pokazać, wybrałem sobie, żeby mi na przykład leciał chest, coś tego, no cześcik. Wybrałem sobie, żeby mi leciał tam z danej, powiedzmy, kawalerii i w tym momencie ja, jakby tak powiedzieć, tam używając innych opcji, czyli tam zakupienie materiałów, jakichś tam, nie wiem, żywności, to
te młotki mi jakby tak zbijały zakup poprzez młotki, na przykład takiego chestu, nie? Jak będzie ten event, ja o nim wspomnę, bo ja go chyba mam też nagranego z tymi młotkami. To jest troszkę inne są młotki niż te, które tutaj Bile wrzucił, prawda, wam. Ale naprawdę same te wszystkiego rozpiski są bardzo pomocne. Ogólnie tutaj eventy dla materiałów, on tu rozpisał każdą po kolei, tak mamy hunt, czyli te, tak hunt? To jest Hunt of History, no czyli młoteczki z płyteczkami, jak ja to nazywam. Tutaj jest wszystko uzależnione od tego, co wy potrzebujecie, nie? Bo materiałów leci tu trochę, ale to są głównie niebieskie i zielone. No i poleci wam tam jeden na przykład Epic, nie? Znowu, kiedy osiągamy 5. poziom, no to wiadomo, że wtedy dostaniemy 8 szkicy, jeżeli też tutaj oczywiście te płytki ogramy. Tu w rozpisaniu Hunt of History widzicie, jak to mniej więcej wygląda na gemy i sami sobie odpowiecie, czy byście chcieli tutaj spendować jakieś duże ilości pieniążków lub też rubinów. Ja osobiście tam parę razy też kręciłem powyżej 100. Czasem mi oddawało, czasem nie. Ten system, który mieliście u mnie ostatnio na kanale, który wam pokazywałem nieraz, jak ja to robię, to no oddawał mi, no może raz się zdarzyło, że nie oddał mi tak do końca, ale powiem wam, że te młotki bardziej mi oddawały niż kiedyś jajko, może tak to w skrócie po prostu wam tutaj powiem. No i ogólnie najbardziej chyba takim waluowanym jest no jajko. Jajko daje dużo materiałów, daje też dużo szkicy. Kręcenie gdzieś tam przy tym jajku do 70 poziomu. Tak? Dobrze tutaj mamy? 70, tak. Gdzieś tutaj to jest moim zdaniem dobry value. Tutaj widzę, że przy 100 mamy taki total BP price jest 42, 47, 21. No tutaj przy tych to są takie najlepsze. 70 albo 100, czyli taki max, który można byłoby wykręcić. Bo tu też macie do 10, do 12, jak to wygląda procentowo, czy procentowo total BP. Value. No nie, no 70 to mi się zdaje, że na jajku, jeżeli ktoś chce dane materiały i chce też jakieś tam szkice dorwać, no to mi się zdaje, że 70 spokojnie wystarcza przy jajku. I to też jest bardzo dobry event. Jajko, kurde, ciężko mi się mówi, ale czy jajko, czy płytki? Chyba, znaczy kto co chce, a chyba jednak jajko, nie? Płytki są też dobre, że robicie ten system i ten system wam pracuje, ale no jajko jest takim mocnym dla mnie tematem, nie? Tu ogólnie masz to, widzę, że bardziej rozpisane, nie? Weźmy sobie do esmeraldy, tej zwykłej esmeraldy. Tu będzie pokazana ta zwykła esmeralda z kartami. Tak. Ja do tego zawsze byłem sceptyczny i nie robiłem głównie tutaj, nie inwestowałem jakichś tam monet. Wiecie, to jest typowo pod materiały akurat tutaj, ale też potrafi wam dużo polecieć niepotrzebnych fioletowych szkicy, chyba że chcecie w KFK 1.2 i kujecie taki gir, że ja nie polecam fioletu jako bardzo gir, no chyba że potrzebne jest dla waszego KD, bo też coś takiego czasem słyszałem, że kazali kuć fioletowy gir, lub też niebieski. No tu jest już plus, bo tu mamy, to na pewno moim zdaniem Esmeralda, ta karciana jest chyba lepsza nawet niż młotki, no bo tutaj wiecie, speed-upów nam trochę pójdzie, no bo jednak te szkolenia, no te dwa, wiadomo, że taka lipa, ale no te budownictwo chociaż na szkolenia wymienisz na KVK. No i te 3 rzeczy, to jest taki duży random na to, ale epickie i legendarne, jak polecam, to jest naprawdę miło. Mi się zdaje, że tutaj do pewnego też pułapu trzeba je robić. Tutaj macie ile? 5 spinów. Też to value jest jakoś rozpisane. Nie wiem, to jest, karty są, wiecie, tak bardziej do przewidzenia, czy byście chcieli w to pójść, czy nie. Ja, jakbym miał materiały, potrzebowałbym, no to tutaj pewnie bym coś wykręcił, jeżeli by mi dużo leciało, wiecie, bo kiedyś miałem chyba, że 3 albo 4 mi poleciało na 5, od kiedy te karty, te legendarne skrzynka, no to napędza cię i chcę, żebyś dalej robił to, nie? Mi się zdaje, że tutaj jest takie podejście do tego. Mi się wydaje, że to będzie, jeżeli głównie materiałowo, jeżeli patrzymy, to na pewno lepsze niż młotki, ale pamiętajmy, że te młotki jednak jak osiągniemy tam ten 5. poziom, to dają nam 8 szkicy, nie? Z wybranych opcji, które wtedy są, no bo wiadomo, że to co chwilę się zmienia, nie? Kiedy ja ostatnio grałem jajko, to tam chyba był cześcik, nie? I chyba coś związane z ringiem? Chyba tak, ale mogę się mylić.
Nie pamiętam. Dralubox. Ja zawsze mówiłem, że Draluka lubię i w niego inwestowałem i dla mnie to jest jeden z takich tutaj eventów, które on tu wymienił. Draluk, Esmeralda, Jajko. Dla mnie jest chyba najlepszy, nie? Ja Draluka lubię. Gdyby jeszcze trochę zmniejszyli kupno tych gemów, w sensie kupno tych mechanizmów za gemy z 400, nie wiem, do 200 to był w ogóle top, nie? Ten, jak dobrze pamiętam, też 400, nie? No ale jak już idziesz tutaj w Draluka, no to musicie pamiętać o tym, że tutaj gdzieś ten 70 poziom trzeba gdzieś już wybić, bo to wam najbardziej wtedy odda i wtedy gdzieś tam mamy około 70k, a czy tak, 80k? Nie, bo tam było 70 spinów. Jest ten Draluk rozpisany. Nie, że tam przy 70 kręceniach się opłacało najbardziej robić, ze względu na materiały i tego, jak to dropi. No mogę się mylić, bo tutaj chyba ma to inaczej rozpisane jeszcze. To jest Draluk box full 88k, 70k jest przy 100, no to tu value jest, no jak ja na 70 to robię, no to tu value jest coś mniejsze, nie? Nie, bo to jest Holy Kind. Gdzie jest Draluk? Gdzie jest level? Nie ma Draluka na 70 co to rozpisanego? Albo jest, albo ja tu nie widzę. Nie wiem, no nie bądź ta 70 nie jest zła, albo po prostu tam wykręcenie tak, żeby dostać te 10 nagród. Też moim zdaniem nie jest zła opcja. Ale Draluk, ja bym Draluka dawał w tej mojej takiej hierarchii, nie wliczając koła Esmeraldy i Kamela, bo to jest poza dla mnie ligą. Ja bym Draluka dał jako pierwszego, nie? Ja bym Draluka spokojnie wrzucił jako pierwszy taki event, który event wydarzeń, który robi robotę, nie? Naprawdę. Esmeralda koło tu też jest poruszona, no to gdybym miał wrzucać, w tym momencie bierzemy Esmeraldę, podrzucę koło klasyczne. Esmeralda byłaby dla mnie number one, drugi to byłyby prawdopodobnie puzzle, potem jajko i tutaj chyba karty i potem jednak te młotki, chociaż tam się jeszcze mogę zdziwić, że te młotki czasem potrafią oddać i będą lepsze od kart. No ale to jest chyba tak dla mnie takie top 3, nie? Gdzie nawet jeżeli byśmy tutaj koło wzięli pod uwagę, to koło zbierze wartość. Ogólnie nawet można się pokusić do takiego zestawienia, nie wiem, Camel, który jest raz na rok, Esmeralda, czyli z tym kołem. I potem wrzucamy Draluka i jajko, nie? Wszystko należy to, co potrzebuje i jaki jest event, takie jest moje zdanie. Ja patrzę pod względem materiałów, niektórzy będą patrzeć pod względem szkicy, żeby dostać jak najwięcej szkicy. Ja idę w tą stronę, nie? Best event of the Blues Prize, ok. No tu też to fajnie rozpisuję, więc jak chcecie to zobaczcie. I tutaj over best event recommend. Najlepszy overall, co on tutaj chyba wykręcił. Według niego. Overallowo wychodzi szkatułka, nie? Jak popatrzycie sobie tutaj na ten BP, bo to total material i BP price. Tego nie dał, ale total material. No to jeżeli chodzi o materiały, tak tutaj bilet też zaznaczał, no to w Draluk full wychodzi najlepiej. Potem jest na 100 kręceń. I tutaj już jest coraz klej, no bo tutaj o 42. A, bo to się patrzy wtedy, tu się patrzy na BP, ok. To 42, no to jest 100 kręcę, 100 jajeczek. 100 odkrywania to jest 70. No jednak gdzieś to jajko może być mocne. Zależy ile się spenduje. No niby tutaj na setce jak zaspendujemy, ten BP jest lepsze. Tutaj jest kwestia tego total material. To jest jakby te BP, czy też bierzemy szkice pod uwagę. No nie, dalej bym wrzucał jajko za Dralukiem, ale pierwsze przed Dralukiem na pewno byłby na 100% koło Esmeraldy i oczywiście Camel. I chyba tyle, bo to już jest potem Bile omawia to wszystko i co rekomenduję, więc jeżeli chcecie naprawdę sobie oglądać coś fajnego a propos najlepszych eventów w grze, Bile tu bardzo fajnie wszystko określa, więc będziecie mieli linka u mnie w opisie. Mam nadzieję, że wam też troszeczkę rozjaśniłem, jak to wygląda z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o te eventy. Lead nam daje coraz więcej takich, które robimy i daje nam możliwość rozwijania swojego konta i to jest, mi się zdaje, że jest ok. No, musieli poczuć w tamtym roku oddech troszeczkę Age of Empires, więc
Zobaczymy, jak długo ta rywalizacja potrwa. Mam nadzieję, że jak najwięcej, bo wtedy widzimy, że Lilith się bardziej spina i bardziej się stara dla graczy, nie? Ja to widzę jako, wiecie, zwykły użytkownik, który już tą gra i widział różne opcje Lilith, co oni tu wymyślili, nie? To misiaczki, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że Boomfire ankieta przez cały czas trwa. Ja, jak tam nie zapomnę, to postaram się w opisie też to wrzucić koło filmu od Bile. No i co? Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki, że tutaj wspieramy się i przez cały czas rozwijamy. Do zobaczyska. Elo.